Tak więc Rafał Wesołowski, winnica Wzgórz Trzebnickich, Dolny Śląsk. Dolny Śląsk. Dolny Śląsk. Wzgórza Trzebnickie. Wzgórze Trzebnickie. Powiedz, Rafale, dlaczego w kraju, w którym główną produkcją jest wódka i piwo, zająłeś się winem? Jakaś ewolucja moja winiarska, alkoholowa, która tak naprawdę zainteresowanie winem to już 27 rok tak naprawdę jakiejś tam produkcji wina. Oczywiście były to jakieś na początku wina owocowe. Często jeździliśmy, szukaliśmy gdzieś win, nie win gronowych, tylko żeby zakupić owoce do produkcji wina gronowego. Niestety nie spełniało to nigdy naszych oczekiwań, zakupione te owoce. I pomysł winnicy już się tak 18 lat temu pojawił. Po rozmowach gdzieś z winiarzami w Polsce, z Romanem Myśliwcem jeszcze dawno temu. Zacząłem w 2002 roku, 2001 roku szukać ziemi pod winnicę. Udało mi się znaleźć to miejsce. No niestety względy jakieś finansowe nie pozwoliły na zakup ziemi. I dopiero w 2008 roku kupiłem dokładnie tą samą działkę, którą wtedy chciałem w 2001-2002 roku kupić. Założyłem pierwszą winnicę, tą małą, którą tutaj jesteśmy, o powierzchni 0,4 hektara. W kolejnym roku zakupiłem 3 hektary i winnica w Jaksnowicach, długa lokalizacja. Aktualnie w sumie mamy tam te 3,5 hektara. Masz w ręku kieliszek z nietypową barwą? Co tutaj mamy? Jak widać, białe wino. Białe wino, czyli orange wine Pinot Gris. O kolorze różowym. W kolorze różowym, tak. Bardzo ciekawe wino. Czyli to jest projekt na następny rok? Czy wydane będzie w tym roku? Wino będzie w tym roku wydane. W tym roku też na dniach wyjdzie kolejne wino z poprzedniego rocznika, z 2017. Również Pinot Gris w wersji Orange Wine. I w tej chwili taką stylistykę na tej odmianie będziemy utrzymywali. Czyli to jest moje kolejne pytanie, co sądzisz o właśnie trendzie na organiczne, naturalne wina produkowane właśnie takimi metodami? Jak to wygląda z Twojego punktu widzenia jako producenta? Patrząc na nasze metody produkcji, na dane z analiz naszych win, praktycznie wszystkie wina nasze spełniają normy win ekologicznych. Oczywiście nie mamy żadnych na to certyfikacji. Robimy to wino świadomie, jakby wiedząc, na co zwracać uwagę, szczególnie na etapie zarówno ochrony winnicy, jak i produkcji później tego wina. Wszystkie wina, tak jak wspomniałem, nie zawierają jakichkolwiek sztucznych dodatków, enzymów nie używamy przy produkcji. Wina są bardzo delikatnie, powoli produkowane, bez pośpiechu, starannie. Czyli jesteś za? Tak, oczywiście w granicach normy, aby to wino było akceptowane organoleptycznie. Twoja największa porażka, albo Twój największy sukces, albo jedno i drugie? No, taką z jednej strony porażką, z drugiej strony sukcesem to jest nasz Pinot Noir. Pinot Noira posadziliśmy na samym początku prawie 6000 krzewów, z czego prawie 4,5 tysiąca wypadło. Nie udało nam się trafić z klonem. Kupiliśmy 7 klonów Pinot Noira, z czego wbrew pozorom wypadły wszystkie te, które powinny w naszym klimacie się utrzymać, czy wypadły klony niemieckie, które miały być dużo odporniejsze na warunki pogodowe, a przede wszystkim one miały być bardzo mało wrażliwe na szarą pleśń. Co się okazało, zostało nam 5 klonów francuskich, przy których teraz zostajemy i będziemy je w
na wiosnę poszerzali dość mocno ilość Pinot Noira. Chcemy dojść naprawdę do około 10 000 butelek rocznie. Czyli ten Pinot Noir, który zdobył złoty korek. Tak, złoty korek, brązowy korek. Brązowy korek, same również. sukcesy. Wino, które na przykład teraz chce jeden wine bar w Paryżu. Proszę bardzo, gratulacje. Moje ostatnie krótkie pytanie, jakie są Twoje plany na przyszłość związane z winarstwem? Słyszałem, że próbujesz rozbudować i winiarnię, no już słyszeliśmy, że próbowałeś rozbudować i winnicę, a co z winiarnią? Zaczynamy z budową winiarni na dniach. Będzie to bardzo, bardzo taki projekt powiedzmy ambitny. 2 poziomy produkcyjne pod ziemią. Leżakownia na poziomie minus 7,5 metra, produkcyjny na minus 4,30. Nad tym będzie sala degustacyjna, sklep, jakieś możliwe, że miejsca noclegowe. Projekt całej winiarni jest na trochę większą produkcję niż teraz, ale ogólnie chcielibyśmy się zamknąć maksymalnie docelowo gdzieś około 45-50 tysięcy butelek rocznie. Pytanie odnośnie Twojego wina w Paryżu. Czy uważasz, że polskie wino ma szansę zdobyć rynki europejskie? Może nie światowe, europejskie. Polskie wino, produkcja wina w Polsce jest na tyle aktualnie mała, że rynek polski może wchłonąć tego wina jeszcze kilka razy więcej niż aktualna jest produkcja. Więc uważam, że fajnie jest, żeby nasze wina gdzieś się pojawiały za granicą, w każdym kraju, ale nie powinno to stanowić jakby członu produkcji całej, dystrybucji. Dobrze. Świetnie, dziękuję Ci bardzo. Życzę Dziękuję powodzenia. No i udanych eksperymentów z kolejnymi winami. Dziękuję.